Droga Olgo, znalazłam to słodkie wino, o którym opowiadałam ci zeszłego lata. Możesz nie pamiętać, ale robiłyśmy razem ciastka cynamonowe i wtedy powiedziałam, że piłam kiedyś takie wino śliwkowe i pierwszy raz nie czułam tego gorzkiego smaku alkoholu. Chyba poczułam się wtedy jak dorosła i właściwie chciałabym to powtórzyć. Bycie dorosłym znaczy, że masz pełną kontrolę nad swoim życiem i możesz robić, co ci się żywnie podoba. Chciałam ci wysłać paczkę, taką z czekoladą, z migdałami i suszonymi kwiatami, ale w portfelu zostało mi 48 groszy i karta rowerowa. Kolejna rzecz, o której nie mówią ci dorośli. Karta rowerowa jest tylko po to, żeby koledzy z niższej klasy w podstawówce poczuli zazdrość. Żaden policjant nie pamięta o istnieniu. Wracając. Przepraszam, że nie ma czekolady, jest tylko kartka z koślawymi literami i 2 znaczki pocztowe. Te znaczki znalazłam u babci w szufladzie, więc nie zapłaciłam, tak samo za kopertę. Przepraszam cię, ale mój mózg przepaliła matura i nie chcę dotykać pracy, dopóki nie wyjdą mi z głowy wiersze z kamandrytów. Mój szef pewnie wylałby mnie za młodopolskie poczucie humoru. Myślę, że ty już znalazłaś pracę. Moja babcia zawsze powtarzała, że jest solidna firma. Szybko drylowałaś czereśnie i nie zapominałaś o żarówce w przedpokoju. Strasznie mnie to denerwowało, bo to w końcu moja rodzina. Całowałyśmy się 3 dni po jej pogrzebie. Kiedy byłam tak głodna, że bez wstydu zapytałam, czy mogę przyjść do was na obiad. Mama wtedy była załamana, więc nie była w sklepie o tej śmierci, o obiedzie nie wspominając. Obiad był dość niezręczny, bo twój tata zadał pytanie, co u mojej rodziny, a pani Krysia zaczęła po nim krzyczeć. Kiedy nalewałam kompot, przewróciłam szklankę i wtedy się popłakałam, a ty zabrałaś mnie do swojego pokoju i się pocałowałyśmy. To był najgorszy pocałunek w moim życiu. Pamiętasz może nasz drugi pocałunek? Ja nie mam pojęcia. Pamiętam ich dużo, ale nie chronologicznie. Ciekawe, czy są na świecie ludzie, którzy zapisują sobie wszystkie te daty. Ty zawsze byłaś taką osobą, która robi z wszystkiego listy i trzyma się planu. Powiedziałam ci kiedyś, że chcę pójść nad jezioro, a ty wyznaczyłaś dokładną godzinę spotkania, żebyś zdążyła zrobić projekt na geografię. A ja chciałam teraz, więc przybiegłam pod twoje drzwi i siłą cię zabrałam. Całą drogę jęczałaś, że nie zabrałaś plecaka, w którym był koc, krem przeciwsłoneczny i kanapki z pomidorem. A potem narzekałeś, że brzydko wyglądasz, że nie spięłaś włosów. Wytrzymać się nie dało. Ale właściwie to nie zawsze taka jesteś. Za to zaczynasz studia, więc nauczysz się, co to znaczy imprezować. Zawsze mi tak mówili, że w akademiku są najlepsze imprezy, a ty masz dobry gust muzyczny, więc będą cię zapraszali. Zawsze uwielbiałaś Warszawę, Tilo, więc może teraz pokażesz się na pijackim karaoke albo wieczorku tanecznym. Nie wiem, ale mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić, bo w głębi to właśnie na tym mi zależy. Lubię, jak się uśmiechasz, bo w końcu cię kocham. Chciałam właściwie wysłać ten list, żeby ci przekazać, że mama się rozchorowała, więc nie ma jej w domu, jest u ciotki. Siedzę sama, już powoli znowu robię się głodna. No i miałam ci oddać twój pierścionek, ale bałam się go włożyć do listu, żeby na poczcie go nie zawinęli. Mogłabym jednym słowem powiedzieć, że czekam na ciebie. Twoja Kasia.